Cześć siemano, witajcie. Dzisiaj mam dla was coś innego. Tym razem nie będziemy nagrywać sobie z Rangerki. Tym razem to już nie Dedajka, tym razem Monk. No bo ostatnio, jako że czekamy na nowego patcha, który ma wyjść prawdopodobnie, miejmy nadzieję, w tym tygodniu, pewnie koło piątku, no to postanowiłem sobie spróbować czegoś innego. Zrobiłem sobie Monka. Jak na razie no nie jest jeszcze jakoś super wyekspiony. W tej chwili ma 88 poziom. Jak widzicie, sporo statystyk. No EQ jeszcze kuleje, brakuje odporności tak naprawdę. Natomiast po prostu no, chciałem spróbować coś innego, zwłaszcza, że widziałem kurczę gdzieś mega ciekawy build, który chciałbym wam dzisiaj pokazać. Oczywiście nie jest mój, jak zwykle zgapiłem go gdzieś tam z neta, no natomiast wprowadziłem delikatne zmiany, które wydaje mi się, że sprawiają, że jest on nieco lepszy. Natomiast jest on bardzo przyjemny w grze, bardzo satysfakcjonujący, co zapewne mogliście zobaczyć na przebitkach na intro tego filmu, gdzie skaczecie po całej mapie. Jest tak kosmicznie mobilny, że gra Dedajką jest po prostu nudna przy tym. No i do tego ma mega damage i mega single target damage w bossy, jak widzieliście. Grzeszta T3 się okazało, bo nie zauważyłem, że miałem niedodane punkty w Atlasie. No ale T3 zone-shotowałem dosłownie, siadł na bombę 15 milionów dipsa na jedno combo w ciągu, nie wiem, sekundy. No wydaje mi się, że to całkiem przyzwoity dips, a ja wcale raz, że jeszcze ta postać nie jest wyekspiona do końca. Dwa, że ekwipunek kuleje, no bo bieda w czapkę pizga, jako że wydałem wszystkie oszczędności na Dedajkę, no to Monk kuleje. W zasadzie wszystko wrzuciłem tutaj, co miałem w staffa oraz w armor, które zaraz, jak wam opowiem, nie do końca mi ten staff odpowiada i będę chciał go zmienić, jak tylko znajdę na to finanse. A zanim sobie oczywiście zaczniemy przechodzić przez szczegóły, standardowo autopromocja. Jeśli podobają Wam się moje filmy, no to łapa w górę oczywiście pod filmem, no i zostawcie subka, no bo wiadomo, im więcej subków, tym ja mam więcej motywacji, kanał się rozwija, zasięgi rosną, no i może kiedyś z tego jakiś pieniądz będzie, bo jak na razie to oczywiście jest to tylko i wyłącznie tworzone hobbystycznie dla zajawki. Lubię po prostu kręcić filmy i trochę sobie tutaj z wami do was poopowiadać, a jednocześnie przy okazji trochę jakby uzewnętrznić moje tutaj przeżycia w gierce. No i też, tak jak mówię, od jakiegoś czasu już to powtarzam, że zacznę streamować wieczorkami i na Twitchu Wujek Gracel i na YouTubie, no tylko, że nie do końca jest na to czas i przymierzam się do tego. Natomiast też dajcie znać, czy w ogóle takie streamy spore ode mnie chcielibyście zobaczyć, chcielibyście je oglądać. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy Wam się filmy podobają. No a teraz już wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest Monk Evoker pod Flicker Strike'a. Wspaniały skill, który sprawia właśnie, że skaczemy jak szaleni od jednego mobka do drugiego i przemierzamy mapy niezwykle szybko. I tak naprawdę dwoma naszymi podstawowymi skillami będzie Stormwave i Flicker Strike. Tutaj nie ma się za bardzo co rozwodzić. Tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o Stormwave'a, to mamy totalny standard, jakiś martial tempo, innervate, mobility, żeby po prostu jak najszybciej się poruszać w trakcie rzucania też tego skilla, żeby jakby jak z niego korzystamy, no to żeby nie tracić dużo move speeda. Lightning Infusion, wiadomo, dips, no i upheaval, czy jakkolwiek się to zwie. Tracimy na tym dipsa oczywiście, ale dzięki temu właśnie rzucamy trzy takie fale, a nie tylko jedną. Kolejny jest Flicker Strike, no i tutaj mamy Close Combat, Concentrated Effect, to wiadomo, Dips, Ambush również, więcej krytyka, żebyśmy one-shotowali te moby, przez które przeskakujemy po mapie. Overextend, w sumie to też krytyka nam zwiększa, czy to tak do końca oddaje, tu się jeszcze zastanowię, czy tego na coś nie zmienić.
No i hit and run, tak jakby to nam skraca animację, tak jakby te skoki są szybsze i częstsze. Tak naprawdę tego nie potrzebujecie. Zamiast tego fajnie by było tutaj Primal Manent i też właśnie jak wchodzicie na bossy, na Pinnacle bossy wiadomo, te na mapkach to raczej są za słabe i nie ma sensu się tutaj jakoś specjalnie przygotowywać, ale jak wchodzicie na takiego właśnie grzeszta, no to sobie wrzucacie ten Primal Ornament właśnie tutaj do Flicker Strike'a, bo jak zobaczycie, on nam tutaj podbije dość sporo dips. No, w sumie 2 miliony, może nie jakoś mega dużo, no ale jednak to jest 2 miliony mieć, a nie mieć, no to chyba lepiej jednak mieć, a ten hit and run nie jest nam tak naprawdę potrzebny na Pinnacle bossach, on nam w zasadzie nic nie daje. Jeśli chodzi o Herald of Thunder, no to Deadly Herald oczywiście pod warunkiem, że wasz Spirit wam na to pozwala, jeśli nie, no to coś innego trzeba by tutaj wymyślić. Reach, wspomniany Perennial Lament, Magnified Effect wiadomo, i Longshot, wszystko zwiększa nam po prostu damage z tego Heralda. No i Charged Staff, który wzmacnia nam naszego staffa i sprawia, że zadajemy więcej, lepsze obrażenia z niego w zależności od power charge'ów i tak dalej. I tutaj tylko tego skilla nie możemy użyć, jak nie mamy power charge'ów, a ja wam zaraz pokażę, jak generować sobie power charge przed Pinnacle bossami, no bo na mapie to wiadomo, zabijemy kilka mobków i spoko, a na Pinnacle bossach już to takie proste nie jest. No i tutaj persistence, wiadomo, żeby jak najdłużej ten skill nam trwał. Perpetual Charge, żebyśmy nie stracili, mamy szansę, że nie stracimy stacków jak użyjemy i zostaną nam one po prostu na Flicker Strike'a. Cooling Strike, nie mam pojęcia w sumie co to daje do końca. Zwiększa to w każdym razie nasze jakby obrażenia w rare moby. Blind, no to chyba już wiadomo. I defy. To jest spoko, bo jak tym Flicker Strike'iem skaczecie na przykład po tych mobach i nagle wpadacie w taką chmarę mobów, to jest szansa, że dzięki temu to przeżyjecie, a nie strapujecie się, po prostu wybucha dookoła was. No i Cast on Critical, który jest tutaj chyba jednym z naszych istotniejszych skilli. No to oczywiście dużo spirita wciąga, no ale z tym spiritem też sobie poradzimy. Tutaj ja właśnie gram tak, gramy Profusion i gramy Impetusa, żeby jak najszybciej, żeby zdobywać staki za pomocą tego Cast Crita, a Impetusa oraz ja do tego dołożyłem Energy Retention, żeby jak najczęściej nam się to odpalało, bo Impetus nam sprawia, że szybciej tą energię zbieramy, dzięki której ten Custom Crit się sprokuje, a Energy Retention sprawia, że mamy szansę na to, że że energia, tak jakby tylko połowa się zużyje w trakcie odpalenia, więc za chwilę będziemy mieć ją znowu, więc dzięki temu dużo częściej nam się odpala ten po prostu cast on crit. No i na to rzucamy sobie Voltaic Marka. Jak widzicie, ja mam bardzo mały poziom tego Voltaic Marka, bo po prostu mam jeszcze do poprawy tutaj przede wszystkim właśnie mana sustain w tym buildzie i ilość many, bo mam jej po prostu za mało i nie wyrabiałem z maną, dlatego zmieniłem sobie właśnie Voltaic Marka na niższy poziom. Oczywiście, jeśli też nie wyrabiacie z maną, zamiast tego Voltaic Marka usuwać, możecie sobie wyrzucić stąd to Energy Retention i zastąpić sobie to Overburdensem. Tak jakby będą wam się szybciej staki zbierać, ale rzadziej wam się będzie to odpalało. Ja na razie testuję tą wersję. Wydaje mi się, że ta wersja po prostu działa lepiej niż Overburdens, aczkolwiek no wiadomo, tak jak mówię, zsie dużo więcej many, bo częściej nam się to odpala. No i do tego Profane Ritual i to jest coś, co jest nam potrzebne właśnie, żeby stakować nasze endurance staki, na których bazuje raz, że Charged Staff, a dwa, że właśnie Flicker Strike, no bo żeby odpalić Flicker Strike'a i on tak sobie skakał, no to potrzebujemy właśnie endurance charge'ów. I jak to działa? Ten skill
jego będziemy mieć też normalnie do użycia, ale on po prostu, jak mamy zwłoki na mapie jakichś potworów, no to zamienia on nam te zwłoki na Endurance Charge'a. No i jak tak sobie skaczemy po tych mobach, no to zobaczycie, że po prostu jak przelecicie sobie tym Flicker Strike'iem jakąś część mapy, to za chwilę macie znowu full stacków. Właśnie dzięki temu, no bo wam się to na custom krycie stakuje. IO w Winter to nam będzie potrzebne na bossy. Zaraz sobie do tego dojdziemy. I tu Inevitable Critical, Pinpoint Critical, Unleash i Arcane Tempo, żeby się to jak najszybciej po prostu stakowało. A generalnie chodzi nam o to, żeby stakować kryta na Pinnacle bossach. Na mapach to wam jest niepotrzebne całkowicie. Wind Dancer, no to Pin, Maim, Wind Wave i Clarity, żeby zwiększyć mana sustain i wracamy do tego Profane Rituala, o którym wspominałem. Tutaj Corpse Conservation, Fast Forward i Hinder. I po co nam jest ten skill? Otóż on współgra nam z Sacrifice'em, którego tutaj widzicie i jest on nam potrzebny. Po to mamy berło na drugim weapon secie, na którym potrzebujemy skilla, który się nazywa Skeleton Warrior Minion. I dzięki temu, jak przełączymy sobie na tego drugiego weapon seta, no to jesteśmy w tym momencie, możemy sobie za pomocą tego Profane Ritual i Sacrifice'a po prostu, jak widzicie, rzucam sobie to na ziemię i stakują nam się Power Charge. I nastakowałem sobie 7 Power Charge, to jest w tej chwili maksimum. Używam sobie teraz właśnie Charged Staffa. No i tym razem akurat no, zjadło mi staki, więc dorzucam sobie znowu szkielety. A jednak nie zjadło staków. I w tej chwili mam 7 Power Charge'ów i do tego mam odpalonego staffa. Jak widzicie, oprócz tego, że rzucam jakby to normalnie, to z tym kastuje się jeszcze taka fala i ta sama fala z tego staffa, z Charged Staffa kastuje się przy Flicker Strike'u. Przepraszam. No i właśnie tak to działa, że jak zaczynacie mapę, możecie sobie to zrobić, ale przede wszystkim właśnie jak wchodzicie na Pinnacle Bossa, to sobie przerzucacie weapon swapa na berło i sobie po prostu stakujecie sobie power charge na waszych minionach, tak żeby mieć 7 na 7 sobie po prostu odpalacie tego charged staffa i jeśli wam zeżarło staki, no to zrobicie to drugi raz, żeby nastakować sobie staki na Flicker Strike'a. Do tego Mana Remnant to nam poprawia mana sustain po prostu. No i Sacrifice już mówiłem. Tutaj tego używamy właśnie, żeby móc sobie tworzyć te staki na naszych minionach. No i tutaj do naszych szkieletów dorzucamy sobie Last Gaspa, Physical Mastery i Death Merchant. No jeśli chodzi o skille, tak naprawdę to jest wszystko. Teraz sobie przejdziemy do ekwipunku, no i zaczynamy od staffa. Wiadomo, jak największy physical damage, no i ja tutaj mam lightning damage, co jest lipą, po prostu lipą, bo wolałbym mieć tutaj fire damage. A to dlaczego? Bo jeszcze zapomniałem o jednym skillu wspomnieć, czyli infernal Cry, którego będziemy używać na Pinnacle bossach, a Infernal Cry zwiększa nam obrażenia od ognia tak naprawdę. Do niego sobie Enrage War Cry, Raging Cry, Premeditation i Second Winda, żeby mieć po prostu dwa jakby staki tego. Jak widzicie, użyłem raz i mogę użyć jeszcze raz.
I tak naprawdę to jest skill, który bardzo nam wzmacnia damage na Pinnacle bossach. No tylko, że ja właśnie mam staffa bez fire damage'a, wolałbym go mieć z fire damage'em, to dużo więcej by mi to podbijało, dlatego będę chciał go wymienić. Za to mam w ringu trochę w ringach trochę fire damage'u, no ale to bez szału. Także jeśli chodzi o staffa, no to jak najwięcej physical damage'u i do tego fire damage i oczywiście do tego plus 7 do melee skillów. Fajnie by było mieć jeszcze zwiększone obrażenia krytyczne, no natomiast stafy z już zwiększonymi obrażeniami krytycznymi są mega drogie. Mnie po prostu nie stać. Jeśli chodzi o czapkę, no to szansa na kryta rarity odporności. Jak najwięcej energy shielda, ewentualnie evasion. Do tego amulet, wszystkie jak najwięcej melee skillów, allocate Storm Charger z Instilla. Storm Charger jest tutaj totalnie OP na większość buildów, chyba teraz jest grany i to jak najbardziej, znaczy przynajmniej wszystkich tych z Lightninga. Więc Storm Chargera sobie tutaj wrzucamy, nie jest to drogie. Do tego jak największy Energy Shield, fajnie by była mana, Critical Damage bonus oczywiście jak najbardziej, bo na tym nam zależy. No i też fajnie jak były jakieś staty, no bo tych statów nam trzeba bardzo dużo. Ze względu na to, jak zobaczycie, ja mam 134 siły, prawie 200 dexa i prawie 200 inta. No bo jak sobie tak popatrzymy, no to Warcry ja mam 14 level i on wymaga 133 siły. Po prostu nie mam siły na wyższy poziom. Na Cast Krycie, jak mamy Voltaic Marka, no akurat ja w tej chwili mam mały poziom, więc to nie ma takiego znaczenia, no ale Herald of Thunder 164 dexa wymaga, więc już znowu potrzebujemy te 160 dexa i do tego te Flicker Strike'i potrzebują sporo inta, akurat 104, 104, no ale jak tak sobie przejdziecie przez te wszystkie skille, Profane Ritual wymaga 191 inta, aczkolwiek z tego da się zejść, no bo po prostu te oba skille można na niższym poziomie sobie wrzucić. Ja tutaj chyba po prostu trochę przesadziłem i myślę, że mógłbym to zamienić na takie tier, nie wiem, 9, coś koło tego 10, bo w sumie jeśli chodzi o Profane'a, to tak naprawdę nie zrobi mi to chyba żadnej różnicy w zasadzie. No bo ja nie chcę nim robić dipsa, chcę tylko i wyłącznie te staki robić, więc to mógłbym sobie zmienić. No mana remnant zmniejszy nam się ten mana sustain, ale w sumie chyba to rozważę, żeby nie potrzebować aż tyle inta, bo to, że potrzebuję aż te 190 inta mnie tutaj dobija i strasznie mnie blokuje przed jakimikolwiek zmianami ekwipunku. No i ringi, jak widzicie, fire damage, physical damage, zwiększone obrażenia od ognia są mile widziane. Do tego, no ja mam statystyki przede wszystkim, bo żeby po prostu te wymagania statystyk spełnić. Natomiast to oczywiście odporności jak najbardziej też fajnie. No i pasek Ingenuity, żeby podbić sobie te bonusy z pierścieni. Jeśli nie macie, no to oczywiście coś z odpornościami też spoko. No i rękawica ja mam z lightningiem i z odpornościami, aczkolwiek tutaj szukałbym czegoś z melee skillami i do tego może też jakiś fire dips byłby mile widziany i myślę, że to by było spoko. Jeśli chodzi o buty, move speed tak naprawdę nie jest wam jakoś specjalnie potrzebny, no bo i tak tym flicker starkiem latacie po tej mapie jak szaleni, więc to czy macie 20 czy 35 move speeda nie robi takiej różnicy. Sprawdzałem, bo wcześniej używałem butów z 35 move speeda i jednak poszedłem tutaj bardziej w stronę Energy Shielda i odporności po prostu. No oczywiście jeśli możecie sobie pozwolić na move speeda, no to spoko, aczkolwiek no tak jak mówię, i tak skaczecie jak szaleni po tej mapie, więc nie jest to jakoś mega potrzebne. No i na drugim weapon secie, tak jak wspominałem, bierzecie sobie berło. Im więcej spiryta, tym więcej tych kościotrupów będziecie mieć od razu, więc łatwiej wam po prostu będzie nastakować sobie wasze wasze endurance staki.
I w zasadzie tutaj, tak jak mówiłem, Skeleton Warrior Minion skill Was interesuje, reszta tak naprawdę jest w zasadzie nieistotna. No i jeśli chodzi o fokus, no to Effigy of Cruelty obowiązkowo. Tutaj chodzi nam przede wszystkim o te critical hit, spells apply 4 stack of critical weakness i to jest tak naprawdę dla nas najbardziej istotne, dlatego no i oczywiście spell damage w sumie tutaj nie jest aż tak raczej istotny, bardziej ten critical weakness nas interesuje, dlatego jak wchodzicie na Pinnacle Bossa, i nastakujecie sobie charge i zaczynacie go bić, to zaczynacie sobie od tego, czyli od tego Eye of Winter, żeby po prostu jak najbardziej nastakować na tym bossie to critical weakness. Jak sobie i rzucicie sobie powiedzmy 2 w Winter, wtedy rzucacie sobie Warcry, i jak jesteście tak setupowani, no to klikacie tylko na niego Flicker Strike'a, no i dzieje się dokładnie to, co widzieliście na intro, że dostaje po prostu one shota i to jest tak naprawdę tutaj istotne. Została nam jeszcze zbroja i ja tutaj mam zbroję z 992 Energy Shielda i odpornościami. I tak naprawdę to ten Energy Shield jest tutaj najbardziej istotny, bo jak zauważyliście, ja nie mam w ogóle w ekwipunku żadnego Spirita, a mam go 224. Dlatego, że w drzewku na Ascendancji mamy coś takiego jak Lead Me Through Grace i to daje nam jeden Spirita za każde 8 Energy Shielda na naszej zbroi i jeden Spirita za każdy Evasion na naszej zbroi. Dlatego samo to daje mi już 224 Spirita, także mniej więcej potrzebujecie te około 980-990 Energy Shielda na waszej zbroi, żeby mieć wystarczająco Spirita, no bo tego Spirita no jednak trochę nam trzeba, bo mamy tego Sacrifice'a, do tego mamy oczywiście nasze minionki, no ale to, no i miniony tak naprawdę tutaj, żeby mieć jak najwięcej minionów, no to wiadomo, że sobie wciągacie Spirit, no ale wiadomo, na naszym głównym weapon secie mamy Herald of Thunder i Custom Critical, no i to już jest tak naprawdę całkiem sporo tego Spirita potrzebne nam. A do tego dochodzi nam jeszcze ten Mana Remnant, więc no i Wind Dancer i tak naprawdę te 200 Spirita to wcale nie jest dużo w tym wypadku. No oprócz tego oczywiście I am the Thunder, zwiększamy sobie obrażenia od błyskawic i Sunder My Enemies to jakby ignoruje odporności na kryta, które moby mają. Jeśli chodzi o resztę drzewka, no to tak, z istotnych nodek, no to na pewno jest tutaj Chaos Ejaculation, czyli mamy 1 HP i mamy Energy, mamy 1 HP, jesteśmy odporni na bleeda oraz na wszystkie obrażenia z chaosu, natomiast dlatego musimy się posiłkować Energy Shieldem, a żeby to dało się w miarę wygodnie, to do tego Eternal Wrath i dzięki temu w momencie, kiedy użyjemy potka na leczenie albo jakiegoś live leecha mamy, dostajemy za cokolwiek HP, to zamiast HP ładuje nam się Energy Shield, więc to są takie dwie istotne, duże notki. Poza tym, no to wiadomo, jakieś tutaj obrażenia ze staffów, wiadomo, że jak najwięcej kryta, no i jak najwięcej Energy Shielda, no bo po prostu tak mamy go zamiast HP, dzięki temu jesteśmy w miarę tankowaci. No i na drugim weapon swapie, jak widzicie, tutaj mam wrzucone jakieś tam rzeczy w miniony, to tak naprawdę czy to jest jakieś istotne? Myślę, że nie do końca. Bardziej istotne jest tutaj właśnie wszędzie, gdzie mamy Energy Shielda tak naprawdę, żeby go sobie jak najwięcej nastakować. Tutaj jak widzicie, no, ja wszystko wam wrzucę, drzewko wam tak naprawdę wrzucę na moba, będzie wam łatwiej zobaczyć, co jest na którym weapon secie, bo niestety no tutaj bezpośrednio w pole jest to nie do końca widoczne i jest to trochę upierdliwe. Do tego oczywiście mamy tutaj notki, które sprawiają Overflowing Power i The Power of Within, które zwiększają nam ilość maksymalnych
power charge'ów na naszym, jak sobie stakujemy, no i loss of power jak wyżej. Więc to są z takich istotniejszych nodek, no to te, jeśli chodzi o kryształy, no to ja tutaj mam Time Losta, który daje mi Inta, do tego daje mi Max HP, który jest mi totalnie niepotrzebny na offeringu. Na Cast Speed też niespecjalnie, ale mi tu zależało na Critical Damage bonus przede wszystkim i głównie dlatego tego Time Losta tutaj wrzuciłem. Zamiast tego w sumie pewnie poszukam jeszcze czegoś innego. Na pozostałych, no to szansa na Critical Damage ze staffów, Elemental Damage, jak największe obrażenia krytyczne i tak dalej. Magnitude of Shock też spoko. I w zasadzie to jest chyba wszystko. Tak jak mówię, jak wchodzicie sobie na bossa, przełączacie sobie broń na berło, tym Profane Ritualem sobie stakujecie z waszych szkieletów 7 power charge'ów, używacie sobie charge staffa. No akurat w tym wypadku nie skonsumowało mi power charge'ów, więc mam je od razu, no ale jeśli wam skonsumuje, no to dalej przełączacie sobie na szkielety i sobie stakujecie po prostu na tych szkieletach znowu 7 i jak macie 7, podbiegacie do bossa. Jak już pokażę mu się oczywiście HP, rzucacie sobie to Eye of the Winter, no i tak jak widzicie, Eye of the Winter z drugiego weapon swapa, tu gdzie mam berło, żeby to Effigy of Cruelty stakowało wam tą Critical Weakness. Jak sobie to nastakujecie, no to wtedy Infernal Cry, nie wiem tak naprawdę, czy to 2 razy coś daje, ja używam 2 razy, no i jak już jesteście tak setupowani, no to Flicker Strike na bossa, no i w tym momencie boss powinien dostać one shota, no chyba, że to wiadomo, takiego T4 grzeszcza, no to musicie mieć naprawdę mocne ringi i mocnego staffa i też da się go one-shotować, bo widziałem, że gościu był w stanie zrobić ponad 100 baniek dipsa na tym buildzie, więc potencjał jest. No ja w tej chwili, moje itemy są słabe, więc jestem w stanie około 15 milionów dipsa wytrzaskać, więc takiego grzeszcza T3 wystrzelić z butów, no ale coś mocniejszego, no to już po prostu ciężko. No i na dzisiaj to wszystko tak naprawdę. Dajcie znać, jak wam się ten build podoba, czy go wcześniej próbowaliście. Dajcie znać, czy coś powinienem poprawić w tych filmach, coś zmienić, może ten format, no bo to jest dość długi format, może gdzieś tam jakąś część mogę pominąć, bo tak naprawdę i tak skopiujecie to z moba czy coś, więc dajcie proszę znać, czy testowaliście tego builda, dajcie znać też, jeśli tak, to jakiego dipsa wy jesteście w stanie na tym buildzie wykręcić. No i oczywiście pamiętajcie, łapy w górę i subskrypcje pod kanałem. No i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia, hej.